W ostatnim epizodzie wybraliśmy się do Vancouver, gdzie 3 wieloryby prawie przewróciły nasz ponton. This is crazy. This is awesome. Zobaczyliśmy ciemne strony miasta i ludzi zombie po zażyciu fentanylu. Wybraliśmy się do Top of Vancouver, żeby zobaczyć panoramę 360 stopni Vancouver. Także to było niesamowite. W tym epizodzie posłuchamy muzyki napędzanej prądem, tworzonej przy użyciu jednego z genialnych wynalazków Nikoli Tesli. W tej okolicy turyści są naciągani na każdym kroku. Pokażemy wam 3 największe oszustwa, które warto znać, aby nie dać się naciągnąć. Zobaczymy wodospady z różnych, niezwykłych perspektyw. Z lotu helikopterem, podczas rejsu łodzią, tuż pod wodospadem, a także pod jego potężnym strumieniem. Zdanie na temat sztucznych ogni codziennie o 10 przez całe lato. Nie tracąc czasu, wyszliśmy zobaczyć okolice wodospadów Niagara. Widzimy wodospady Niagara w tle, tylko nie da się wejść. Z jakiegoś powodu jest zamknięte. Może tym powodem jest to, że już jest prawie północ. Także to jest nasz hotel dzisiejszy. Tower Hotel Niagara Falls. Wodospady Niagara, 29 piętro, następne 2 noce. Także jeśli chodzi o parking, niecały kilometr, $35 za dobę. Hotel automatycznie zabiera nam pieniążki. Jest bus podstawiony, który nas zabiera z powrotem tutaj. Ok, lecimy spać. Dobra. A następnego dnia obudziliśmy się z takim widokiem. Dzień dobry, także w tle możemy zobaczyć helikopter. Co to oznacza? Lecimy helikopterem nad wodospadami Niagara. Także coś pięknego. Idziemy załatwić bilety na szybko i lecimy! Wylatujemy, jesteśmy już w helikopterze. Wszystko bardzo szybko i sprawnie poszło. Także skoczyliśmy lot nad wodospadami Niagara. $70 za mniej niż 11 minut. Przepłacona. Także następny startuje. Chodzi o to, żeby jak najwięcej turystów zaliczyć. Także skończyliśmy lot helikopterem. Tak jak mówiłem, jestem mega zażenowany, można tak to nazwać. Nie jestem zadowolony z tego wszystkiego, ile to trwało, tego ile było widać, bo nie było widać praktycznie nic, tam przez 30 sekund, może 60. Zrobili zdjęcie przed helikopterem, przed startem. Zazwyczaj takie zdjęcia, ale tutaj, słuchajcie, ceny za jedno zdjęcie $32. Czysty biznes. Jak najwięcej klientów w jak najkrótszym czasie. Osobiście nie polecam, chyba że jakieś dłuższe loty ewentualnie. Tutaj następnym miejscem jest Whirlpool Aerocar. Kolejka linowa koszta $19 za jedną osobę. A za co płacimy? Zobaczcie sami. Teraz wchodzimy do kolejki. It doesn't matter what size you start on. Także jesteśmy już w środku kolejki i zaraz ruszamy.
4 razy przekroczyliśmy granicę między Stanami a Kanadą i że nie potrzebujemy paszportu. Dlaczego? Bo granica jest na środku tej rzeki. Także zobaczycie, że w każdym miejscu, w którym będziecie, każda atrakcja ma swój sklep z pamiątkami. Także tak jak tu jesteśmy koło Whirlpool Aerocar, czyli tej kolejki górskiej, no to większość rzeczy jest związana z tym. Whirlpool Aerocar, kolejka linowa, nie za droga, ogólnie 10 minut to zajęło, także to jak najbardziej polecam. Także to jest sposób, w jaki musimy się dostać w dół i tam widzimy wodospady. Jechaliśmy w mniej niż pół minuty. Powinni zrobić schody, ale jak zrobią schody, no to wtedy już nie będą zarabiać na tym, żeby zjechać tym, cokolwiek to jest, tą budką w dół. Podróż za wodospadami Niagara. Także będziemy mieli opcję przejścia z tyłu wodospadów, pod wodospadami. Także to może być całkiem interesujące. Także dostaliśmy bilety na Power Plant i bilety kosztują $72,32 za osobę. W środku jest to ogromne naprawdę. Jak się wchodzi, czuć smar. Także dostajecie też takie urządzonko i można słuchać na temat danych punktów w muzeum. I tak to wygląda. Można zeskanować. I po zeskanowaniu teraz mówię o danym miejscu. Także, żeby wam zobrazować, jak ogromne to jest, zobaczcie, u góry jest to niebieskie, o tu, to jest turbina i kilka poziomów w dół. A ta turbina jest tam. Polski akcent, Kazimir Gzowski, także urodzony w Rosji, ale z polskiej rodziny. Wyemigrował do Nowego Jorku w 1833, do Kanady w 1842. Pierwszy kierownik dowodzący parkiem Niagara. Także tu mamy listę imion. Thomas Edison, znana praktycznie każdemu. Był pierwszą osobą, która wynalazła żarówkę zasilaną bateriami. Mamy też Nikolę Teslę. On znowu wynalazł żarówkę, która jest zasilana tak jak dzisiaj prądem elektrycznym, który przechodzi przez kable. Także może zostać porażony. Nikola Tesla miał ponad 120 patentów i 9 z nich znajduje się tutaj. Show prądu z muzyką w tle. Muzyka była robiona przez prąd. Coś pięknego. Fajne doświadczenie. Przez wynalazek Nikola Tesli. Beside me here is what we call a penstock, 50 gallons of water per minute. That captured by the generators. Dotarliśmy windą tutaj na dół i idziemy teraz wzdłuż tunelu. Także jest mokro z tego co widać. Może lepiej będzie założyć kurtkę, bo jednak kapie. Wow, zobaczcie na to. Woda płynęła stamtąd, tam gdzie są windy i wpływała tym tunelem powrotem do rzeki Niagara. Tunel ma długość około 800 metrów. Także tam i tam jeszcze idziemy. Także dotarliśmy do końca tunelu i widoki na Niagara, na wodospady Niagara zobaczcie sami.
Niesamowite, naprawdę, coś pięknego. Także tam widzimy stronę amerykańską, tu widzimy stronę kanadyjską. Coś pięknego. Także problem z dostaniem tutaj jest taki, że od czasu do czasu wiatr zawieje w tą stronę. O tak jak tu się dzieje. I jest efekt, jakby deszcz zaczął padać i wszystko leci na ciebie, także jesteś mokry. Zresztą chyba widać po obiektywie jest zamoczony. The itinerary for today, we're gonna start with this. I normally recommend do a loop through the inside first. Zaraz zobaczymy widoki z wieży Skylon. Także jest niesamowite, zaraz opowiem więcej. Wchodzimy do windy teraz. To your right is the American and Bridal Veil Falls, 1864, and it opened in Rekomendacja od naszej przewodniczki była taka, żeby pierwszy zobaczyć w środku punkt widokowy, a później wyjść na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że przy każdym oknie mamy opis, na co patrzymy. Czyli tak jak tutaj jest na przykład Casino Niagara. I patrzymy w tamtą stronę Casino Niagara. Patrz, ktoś się złapał na wieczne zdjęcie. Okej, także widzimy tutaj najwyższe wieże w dekadach. Na kilku z nich byliśmy, na przykład Tokyo Tower, wieża Eiffla, Portsmouth, Barcelona, Beijing, Dubaj, Szanghaj też byliśmy, także sporo tego było, no ale nie o tym. Tutaj widzimy Skylon Tower, czyli wieżę, na której teraz jesteśmy, znajdujemy się i wysokość to jest 236 metrów według tego. Tylko tutaj trochę oszukują, bo bierzą od poziomu rzeki. Tak naprawdę wysokość tej wieży to 158 metrów. Jesteśmy na górze i widoki stąd są niesamowite, naprawdę jest warto. Także widzimy stronę amerykańską tutaj, tam już widać Buffalo, a tutaj widzimy stronę kanadyjską Horseshoe, czyli podkowę konia. That based off the history of Niagara, I always get a lot of questions in that area. People always ask me why. So this 7-year-old boat with I want you more than money. I wanna float on downstream. Co robimy teraz, to popłyniemy łódką pod wodospady, także trochę się zamoczymy, dlatego tutaj mamy takie folie, woreczki, które trzeba na siebie narzucić. Jak widzicie, pełno ludzi już to zrobiło. Więc tak, kamerkę chowam, wyciągam GoPro, nie ryzykuję, bo będzie mokro. Fire and ice burn gasoline. You know I love it. Nie mówcie nikomu, ale najlepsze miejsce na łódce, z tego co powiedziała nam pani przewodnik, jest z przodu łódki, na dolnym deku, po prawej stronie. Dlaczego? Po pierwsze, widzicie tych ludzi z tyłu, oni, żeby zrobić zdjęcie, to jeszcze widzą nas. My przed sobą nie mamy już ich. Także i drugi powód, jak statek zawraca, no to zawraca w lewo, także będziemy mieli do 360 obrót praktycznie, żeby zobaczyć wodospady. O, już widzimy, że jest mega mokro, także będzie się działo. Także jest sporo ludzi tu i jeszcze u góry. Just let me see your bad streaks. Maybe they'll match my freaks. Yeah. Dobra, ruszyliśmy. Mega. Jak tam? Oho. Let the world know you're mine. Oh, ups and downs, no in betweens. Fire and ice burn gasoline. You know I love it.
Jenny. I want you more than money. I wanna float on downstream. Go and find my wild dreams, yeah. Jest przepięknie, nawet widzieliśmy tęczę. Super, super. Fajny film. Burned by your flame, oh. Ups and downs, no in-betweens. Fire and ice, burn gasoline. You know I love it. You know I love it. Love and hate, romantic. Oprócz tego, że nic nie widziałaś, to było okej, nie? Odnawialne do kosza, poncho i lecimy dalej. Następną atrakcją będzie spacer za wodospadami. Super, tunel za wodospadami. Także tak jak zawsze, jak się wychodzi z danej atrakcji, to jest sklep z pamiątkami i tutaj nie jest inaczej, też mamy taki sklepik, także zobaczmy, co mają ciekawego. Magnes na lodówkę już wcześniej kupiliśmy, a teraz mam taką prasowankę na plecach, prawdopodobnie pójdę. Just let me see your bad streaks. Maybe they'll match my freaks, yeah. Przewodnik zabrała nas do miejsca, w którym już byliśmy sami, Whirlpool Aerocar, ale spędziliśmy tam tylko 2 minuty. Either that or cat. The type out for him. Yeah, that one. We get these Canadian geese down with us here. And they get so comfortable they don't come back, eh? Because that takes you to what they call these two portals. You're going to be at the top part of the falls if you want to get pictures and stuff afterwards. Okay, journey behind the falls. You guys can wear the ponchos out. Zaraz wejdziemy pod wodospad Niagara. Mega pięknie. Jesteśmy teraz w tunelu, także idziemy. Także znajdujemy się pod wodospadem Niagara. Zobaczcie, jaki to jest fałek. Jaka siła. Także tu widzimy wodospady. Journey behind the falls, czyli przygoda za wodospadami Niagara. Także tu widzimy kanadyjską stronę wodospadów, mega blisko, tęcza. I strona amerykańska, coś pięknego, naprawdę warto. Także przygoda za wodospadami Niagara, coś pięknego. Następnie udaliśmy się nad wodospady Niagara. Wygląda to niesamowicie. Także jesteśmy w restauracji Table Rock House i mamy przepiękny widok na wodospady Niagara. Zamówiliśmy na startery Ontario Burrata i zupę dnia, grillowana wieprzowina i ty zamówiłaś makaron z homarem, tagliatelle, sernik jabłkowo-karmelowy i co to było? Czekoladowy mus. Próbujemy Ontario Burrata. Aha, naprawdę dobra. Także teraz spróbujemy wieprzowiny grillowanej.
W oczekiwaniu na pokaz fajerwerków udaliśmy się na spacer, żeby zobaczyć wodospady Niagara nocą. Zobaczcie sami ten pokaz świateł. Okej, także za mną znajduje się Rainbow Bridge, czyli most tęczowy. Dlaczego ten most jest specjalny? Dlatego, że łączy Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi, które są po tamtej stronie. Także na samym środku mostu widzimy dwie flagi, Kanady i Stanów Zjednoczonych. I jak już przejdziesz tamtą stronę, to wiadomo, wkraczasz do Stanów Zjednoczonych, czyli zaczyna się twój American Dream. Plan był taki, żeby dojść do połowy mostu i zrobić kilka fotek na Niagara Falls, czyli na wodospady Niagara, ale nie wziąłem ze sobą paszportu, czyli nie chcę przejść tędy i znaleźć się w sytuacji, że będę chciał wrócić i nie wpuszczą mnie z powrotem do Kanady i nie wpuszczą mnie do Stanów, bo nie mam wizy. Wolę nie ryzykować. Teraz czekamy na pokaz sztucznych ogni, który zacznie się za pół godziny. Jest 21:30, o 10:00 codziennie jest pokaz sztucznych ogni nad wodospadem Niagara. Także Clifton Hill jest następną ulicą, którą warto zobaczyć w okolicach wodospadów Niagara. Także są tu kasyna, są tu sklepy, muzyka na żywo, dużo się dzieje. Przypomina trochę Tokio, bardzo dużo świateł. Także tutaj widzimy muzeum woskowe gwiazd filmowych, gwiazd muzyki, ogólnie gwiazd. Zdanie na temat sztucznych ogni, także codziennie o 10:00 przez całe lato. A lato tutaj oficjalnie kończy się w październiku. Także fajerwerki nad wodospadem Niagara jak najbardziej wskazane. A tutaj z tyłu światła, które oświetlają właśnie wodospady. Falls Incline Railway, czyli kolejka na górę, która nas zabierze dosłownie kilkadziesiąt metrów na górę, żebyśmy się dostali do Tower Hotel. Inna droga jest 3 km w tamtą stronę, trzeba by było iść na piechotę. Tutaj dotarliśmy na górę. Dotarliśmy tu na górę, a tam jest nasz hotel, Tower Hotel. Także idziemy spać. Dobranoc. Good night. Następnym razem wybierzemy się do Toronto i będziemy chodzić po platformie na wysokości ponad 350 metrów, gdzie jedynym zabezpieczeniem jest linia. Dzięki, że zostaliście do końca i jak zawsze do następnego razu.